Jakie jest największe ryzyko na rynku dla tradera? Jak nie tracić hajsu? Moi drodzy, bardzo ważny temat i przechodzimy do niego od razu. Największym ryzykiem, to się też wiąże trochę z błędem, który popełniamy, jest to, że przeceniamy swoje możliwości jako traderzy w oparciu o brak danych. To znaczy niestety wiele osób przecenia swoje możliwości, umiejętności w kontekście zarządzania ryzykiem, bo to jest ten kluczowy element. Brakuje danych, więc wydaje mi się, że coś tam wiem, coś potrafię. Coś nie, coś potrafię. Ogarniam z różnych dziedzin różne rzeczy, więc powinienem sobie poradzić, a później przychodzi co do czego i nie daje rady. I to uważam, że to jest największe ryzyko, na jakie jesteśmy narażeni, bo go nie dostrzegamy, go nie widzimy, bo nie widzimy problemów albo braków kompetencji, wiedzy, umiejętności w sobie. Tak jest niestety najczęściej, dlatego że jeżeli będziesz mieć dane, na tym trochę to polega, pracuj, poświęcaj, ćwicz strategię, poznawaj ją, stosuj ją, ale zbieraj dane. Teraz każdy, kto dochodzi do momentu, gdzie ma informację, aha, sprawdza mi się, czy mi się nie sprawdza, zarabiam, czy nie zarabiam, mam statystyki, mam dane, to każda ta osoba przestaje w ogóle funkcjonować na zasadzie jakichś tam elementów bardzo mocno emocjonalnych. Nie, no bo ma wypracowane coś. W momencie, kiedy nie mamy wypracowanych danych, nie mamy tej statystyki, o której mówię, no to polegamy na pewnym wyobrażeniu o tym, że ten trading, ta giełda to będzie ultra proste, ultra szybkie i tam się nic nie wydarzy. Ja umiem ustawić wielkość pozycji, umiem ustawić stop lossa, take profit, no ale to, że mi się tam czasami gdzieś coś mi się później przestawi, albo to tak zwane pojęcie kroczący stop loss, to znaczy oddalający się cały czas, dlatego że nie wiem, załóżmy cena spada i my nie chcemy, żeby ten stop loss był trafiony, to są wszystko już później efekty i błędy tego, że no my mieliśmy takie wyobrażenie o sobie, że po prostu, że sobie poradzimy. To jest mega duże ryzyko. Niestety z wielu rozmów, z doświadczeń po drugiej stronie, ja też kiedyś zaczynałem, więc jakby to nie jest tak, że ja nie popełniałem tych błędów. Oczywiście, że je popełniałem, ale już ich nie popełniam od jakiegoś czasu i dobrze sobie z nimi radzę. Niemniej każda osoba praktycznie, która zaczyna, ma totalnie źle ustawione oczekiwania, przecenia swoje możliwości. Kiedy ja pytam o jakieś założenia, dane, gdzie masz jakiś, raport, cokolwiek, bo zrobiłem 4 transakcje i zajebiście poszło, 100% zrobione, no to co może pójść nie tak? Bo to, że rynek jest ryzykowny, to, że on jest zmienny, to, że cena się rusza, to, że są wydarzenia, co do ogółu nie mamy na to wpływu, więc tu ryzyka są, nazwijmy to, stałe, niezmienne i my musimy się nauczyć tym zarządzać. Takie jest to środowisko. Każdy na początku przychodzi z dużym ego, gdzie mówi, że co to nie ja. Później wszyscy, rynek cię zweryfikował. A rynek cię zweryfikował dlatego, że po prostu zaczynamy często nieprzygotowani i wiąże się z tym również taki element na zasadzie, skoro to we mnie jest problem jako tym traderze, tym, który chce uczestniczyć na rynku, skoro jakby ja mam nie podejmować decyzji, no to jak ja mam pracować nad pewnością siebie, przecież muszę próbować i tak dalej. To jest wszystko fajnie, to jest wszystko zasadne, ale ty to możesz robić praktykując, ćwicząc bez ryzyka, bo w momencie, kiedy ty odpalasz się na ryzyko, czyli na koncie rzeczywistym, na realnych środkach, to ty w ogóle niczego się nie uczysz, bo ty tylko kalkulujesz, czy zarobisz, czy nie zarobisz. Tam w ogóle nie ma procesu wniosków edukacyjnych, takich, które cię pchają do przodu. No i jeszcze jest jeden element, który uważam jest mega ryzykowny, ale też znowu dotyczy nie giełdy, nie wykresów, nie wiem, nie brokera, świata, tylko znowu mnie. To jest sytuacja, w której ja chcę zajmować się, czy ja chcę teraz zainwestować, ja chcę postawić pieniądze, bo ja muszę zarobić. Shit. Oh shit. Here we go again. To jest wtedy tragedia. Każda taka osoba traci pieniądze. Każdy, kto wchodzi, bo musi zarobić, bo nie wiem, bo wydał za dużo, bo się pojawiły problemy finansowe, różne inne rzeczy. Niestety w takim mindsetie, z takim myśleniem w głowie nie da się po prostu podejmować racjonalnych decyzji. Każda z tych decyzji będzie źle skalkulowana. Nie znam przypadku na podstawie tysięcy osób, z którymi mam okazję współpracować albo miałem okazję współpracować. Nie znam przypadku, który skończył się po prostu dobrze. Może trafiłem na złych ludzi, być może gdzieś tam są pojedyncze przypadki, ale niestety. Czy da się tego uniknąć? Chciałbym powiedzieć, że da się i to mówią niektóre osoby, które zaczynają przygodę między innymi z nami. Ja nie wiem, czy my jesteśmy najlepsi, czy najgorsi, czy gdzieś tam pośrodku, to jest bez znaczenia, ale jeżeli przychodzą osoby, które mówią, kurde, ja tak myślałem, to znaczy, że wejdę i będzie super, że już miałem robić, ale gdzieś tam się trafiliśmy, fajnie zaczynam i ostudziłeś, to wszystko jest, bezpiecznie, bo ja bym dokładnie zrobił tak, jak ty mówisz. To bardzo często dostaję taki feedback. Da się tego uniknąć, ale musisz trafić na osobę,
osobę, która ci o tym powie, która się po prostu miała z tym styczność, która coś przepracowała, coś wie i ci mówi, słuchaj stary, stara, nie rób tego. No po prostu jest ogromne ryzyko, że polegniesz, no bo niestety brakuje ci doświadczenia i umiejętności. W innej sytuacji, czy jesteś w stanie tego uniknąć, jest mała szansa, dlatego że jesteś poddany bodźcom, leci marketing, super przekaz, że darmowe pieniądze, że rozdają, że rozdają te pieniądze, że się sypią i tak dalej, i tak dalej. Ty później to weryfikujesz swoimi doświadczeniami, wiesz, no kurde, miało być tak prosto, fajnie to wyglądało, ale tam no nie poszło, nie? Częstym następstwem tego jest to, że jak ty, czy też osoby, które na te ryzyka jakby wpadną już w te sidła, później wchodzą jeszcze jeden problem na zasadzie chęci odrobienia pieniędzy. Nie? To jest taki cykl, który się dzieje w kółko, można powiedzieć to samo i chciałbym powiedzieć, że mamy dostęp do wiedzy, do informacji. Jak ja zaczynałem, to internet wyglądał inaczej, ale mniejsza o to, mamy do tego dostęp i teoretycznie powinniśmy być z roku na rok jako społeczeństwo mądrzejsi. Nic się nie zmienia. Osoby, które zaczynają, w kółko popełniają te same błędy. Książek na ten temat setki, jak nie tysiące. Cykl jest cały czas taki sam. I moi drodzy, no my to próbujemy zmienić poprzez tą formę edukacji, spotkań wszelkiego rodzaju, poprzez sesje live, walczymy z tym. Oczywiście nie zawsze nam się udaje, ale będziemy robić dalej, a będziemy kontynuować swoją misję w tym zakresie i będziemy wam podpowiadać to, co po prostu funkcjonuje i działa. Pamiętajcie o subach, o lajkach, natomiast cały cykl związany z różnego rodzaju zagrożeniami mindsetowymi, różne kwestie, które się pojawiają w trakcie tego, kiedy zajmujemy się tradingiem, jest przygotowany, jest omówiony. Zachęcam, posłuchajcie sobie. Wszystkiego dobrego, cześć!